O zabranie głosu Marcina Chludzińskiego, eksperta do spraw gospodarczych, członka Rady do Spraw Strategicznych Projektów Rozwojowych działającej w ramach Prezydenckiej Narodowej Rady Rozwoju, byłego prezesa ARP i KGHM. Panie prezesie, na siedząco, bo z prezentacją zawsze jest łatwiej w ten sposób działać. Wczoraj też tak działaliśmy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzień dobry Państwu. Serdecznie dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście spędziłem prawie 5 lat w KGHM-ie jako prezes zarządu, wcześniej prawie 3 lata w Agencji Rozwoju Przemysłu, a moja ostatnia praca dla Skarbu Państwa to spółka Gaz-System. Obecnie jestem prezesem spółki doradczej, a w ramach działalności społecznej buduję think tank, który się nazywa Centrum Strategii Rozwojowych, do którego obserwowania też serdecznie zapraszam. Chciałem Państwu, i o to mnie poproszono, opowiedzieć trochę o wątku związanym z genezą, potrzebą SMR-ów w polskim przemyśle na przykładzie KGHM-u. To jest tak, że zaczęliśmy pracę nad taką efektywnością energetyczną firmy właściwie od razu po moim przyjściu, czyli w roku 2018. Mieliśmy kilka wyzwań wtedy. Główne wyzwanie to było wyzwanie związane z restrukturyzacją i doprowadzeniem do rentowności projektu w Chile. Mówimy tutaj o projekcie Sierra Gorda. Oddłużenie spółki, bo spółka była mocno zadłużona, i zwiększenie produktywności. A produktywność, wiadomo, to jest większa produkcja, mniejsze koszty, efektywność ekonomiczna, maksymalizacja zysku. I na poziomie czynników kosztochłonnych, czyli można oczywiście zwiększać produkcję i to zrobiliśmy dość istotnie, ale o koszty też trzeba dbać. Na poziomie czynników kosztochłonnych jednym z głównych czynników obok pracy były ceny energii elektrycznej, a na drugim miejscu gazu. To wynika ze specyfiki produkcji. To, żeby to Państwu unaocznić, to jeśli produkcja hutnicza, w firmie były 3 huty i cały czas są, największa w Gługowie, druga w Legnicy, trzecia w Cedyni. Cedynia zajmowała się już przetwarzaniem półproduktów. Trzeba po pierwsze te piece rafineryjne, topielne, wszystkie rozgrzać za pomocą prądu i gazu. Czyli można powiedzieć sobie, że to jest jakby potężny wydatek energetyczny, dlatego KGHM był i jest drugim z kolei, jeśli chodzi o wolumen konsumowanej energii, przemysłem w Polsce. Czyli jesteśmy drugim konsumentem przemysłowym pod względem skali. Jak Państwo myślą, kto jest pierwszym? PKP, to znaczy mówimy o liniach komunikacyjnych, o zasilaniu pociągów, po prostu to też kosztuje dość dużo i dużo energii zużywa, więc KGHM był drugi w kolejności i cały czas jest. I to się nie miało zmienić, dlatego że ponieważ produkcja miała rosnąć, to też wydatek energetyczny i pobór mocy był coraz większy w perspektywie czasu. Zresztą to też trzeba przełamać pewien mit, który funkcjonuje, bo oczywiście jak się patrzy na różne historie związane z modelami energetycznymi teraz, na to propagowanie w jakiejś części uprawnione, w jakiejś części nie zielonej energii, to mówi się o tym, że będziemy coraz bardziej oszczędni. To znaczy, jeśli będziemy coraz bardziej oszczędni, to może nam się kojarzyć, że będziemy konsumowali coraz mniej energii, tak? No i nic bardziej mylnego, bo perspektywa 10-letnia i prognozy 10-letnie w kontekście świata, ja nie mówię w dywersyfikacji, w podziale na poszczególne kraje, ale świata, to jest 3-krotny wzrost wolumenu konsumowanej energii, żebyście Państwo wiedzieli, nie? No i teraz można sobie pomyśleć dlaczego. Czy ten przemysł tak się będzie rozwijał? Będzie, ale to nie tylko. To znaczy druga sprawa to jest rozwój technologii tak zwanych nowych, tak? Czyli AI, serwerownie i tego typu historie, bo ten komputer, który stoi w piwnicy z serwerem i jeśli się to zmultiplikuje do tego, żeby produkować, obsługiwać procesy, produkować bitcoiny na przykład, jak Państwo słyszeli być może z doniesień medialnych, w bitcoinie głównym czynnikiem produkcji jest energia i często na lewo podłączano te farmy, żeby gdzieś za tą energię nie płacić, tak? W urzędach, w innych miejscach i tak dalej. No właśnie do tego jest potrzebna energia i to będzie powodowało, rozwój AI będzie powodował wzrost zapotrzebowania na energię w świecie. I stabilność tych dostaw, ich w sensie takim dobrze pojętym ekologiczność, będzie również czynnikiem decydującym o tym, gdzie kto jakie inwestycje będzie zaczynał w tej sprawie. Czyli ta energia jest, czy ona jest stabilna i czy będzie optymalna cenowo, nie?
No i teraz wracając do KGHM-u, to było powodem naszej refleksji, to znaczy trzeba było myśleć o obniżeniu kosztu, a ścieżka cenowa, którą zidentyfikowaliśmy w 2018 roku, no raczej nie mówiła o spadku cen, tylko o wzroście cen energii. Zresztą to się doskonale sprawdziło, bo to widzicie Państwo, gdzie jesteśmy. Polska w obecnej sytuacji, no, jeśli chodzi o cenę energii, przestała być konkurencyjnym miejscem do lokowania inwestycji, tak? Czyli jakby to, wiadomo, lokujemy inwestycję nową, myślimy tak, ile zapłacimy za pracę, ile zapłacimy za energię, ile zapłacimy za koszty transakcyjne, powiedzmy regulacyjne, prawne, inne i tak dalej, i czy to jest stabilne otoczenie prawne. To pod kątem pracy nikt nie postuluje, żeby było taniej, bo ludzie muszą porządnie zarabiać i jakby te pieniądze potem też trafiają do naszej gospodarki, bo ludzie konsumują, więc nie można konkurować kosztem pracy w bardzo istotny sposób. Ale jeśli chodzi o koszt energii, przestajemy być konkurencyjni, firmy nie podejmują nowych decyzji inwestycyjnych, a co gorsza, podejmują decyzji o zamykaniu produkcji albo nawet o tym, żeby nie otwierać wybudowanych mocy produkcyjnych. To mam 2 przykłady, gdzie tam coś pomagam biznesowo, gdzie jakby firmy powiedziały, że nie otwierają fabryki wybudowanej, ponieważ model ekonomiczny im się skończył w stosunku do tego, co zakładali 3 lata wcześniej, tak? Bo wtedy ta energia w tym biznesie akurat była trochę tańsza, a w tej chwili już nie. I w związku z tym nie otwierają i to stoi puste, nie podejmują takiej decyzji. I żebyśmy też nie spotkali się z takimi sytuacjami, zaczęliśmy myśleć, co można zrobić, tak? I oczywiście proste rzeczy jak optymalizacje energetyczne typu kompensacja mocy biernej, stabilizacja napięcia, systemy automatyki, które po prostu trochę oszczędzają na konsumpcji tej energii, bloki parowo-gazowe, które też mieliśmy wbudowane i budowaliśmy następne, zielona energia, tam gdzie można, podłączaliśmy i szukaliśmy projektów typu fotowoltaika, wiatr, ale to nie wystarczyło z bardzo prostej przyczyny. Taki przemysł jak KGHM pracuje cały czas w sposób ciągły, jeśli chodzi o pobór mocy i energii. Tak? Dlaczego? Dlatego, że jest ruch ciągły, czyli produkcja non-stop. Huta pracuje 24 godziny na dobę, poza momentami postojowymi, takimi jak postoje remontowe. To po prostu cały czas jest produkcja. Kopalnia pracuje w trybie ciągłym 24 godziny na dobę. W związku z tym ten pobór mocy jest potrzebny w takim samym wolumenie właściwie o każdej porze dnia i nocy. Czy wiatr wieje, czy słońce świeci, od tego się nie mogliśmy uzależniać, nie? Bo wiatr czasami nie wieje, a słońce czasami nie świeci, a w szczególności w nocy. To doskonale wiemy, tak? W związku z tym po prostu nie była to recepta na nasze bolączki, naszą charakterystykę przemysłową. W związku z tym musieliśmy szukać innych rozwiązań. Gaz, mogliśmy oczywiście rozbudowywać źródła na gaz, jednakże prognozy co do gazu i obciążenia również opłatą za emisyjność, czyli tak zwanymi ETS-ami, były już wtedy zdefiniowane, co się de facto stało, bo mamy ścieżki cenowe związane z gazem takie, że od 2030 zaczynamy płacić ETS-y za gaz nie tak wysokie jak w węglu, ale zaczynamy płacić, tak? Ja swoją drogą prywatnie uważam, że nikt tego nie zrobi z bardzo prostej przyczyny. W tej chwili cała energetyka niemiecka, po tym jak zostały zamknięte elektrownie jądrowe, nad czym się teraz bardzo ubolewa, bo to spowodowało załamanie konkurencyjności gospodarki niemieckiej, oprócz wstrzymania dopływu gazu rosyjskiego przez gazociągi Nord Stream. Po prostu nie mieli taniej energii, w związku z tym stali się drożsi, nie mieli gdzie szukać marży, bo tam ten gaz i ta energia była czymś, co budowało im dobrą marżę. Przemysł niemiecki zwalnia, restrukturyzuje się, szuka pomysłu na to, co zrobić, żeby być dalej konkurencyjnym. Co się robi w Niemczech? Buduje się, i to ten program został zdefiniowany tak z 2 lata temu, buduje się bloki gazowe po to, żeby uzupełnić moce jądrowe, które wygaszono, tak? Ale ponieważ jeszcze ich nie wybudowano, to główny problem niemiecki, który jest w obecnej sytuacji, to to, że brakuje im energii w różnych momentach, jak przestaje wiać albo nie ma słońca. Importują na masę, ale zrobili jeszcze jedną rzecz, wrócili ponownie do bloków węglowych, w coraz większej skali odpalają bloki węglowe, które mieli wprowadzone w stan care and maintenance, czyli że można je odpalić, ale nie pracują w obecnej chwili. Czyli ponownie są uruchamiane, taką mamy w tej chwili sytuację. Wracając do KGHM-u, szukaliśmy tych rozwiązań i jedno z rozwiązań, które zaczęliśmy brać pod uwagę, to właśnie były małe reaktory, modułowe reaktory jądrowe.
I zaczęliśmy ten case jakby analizować. I wyszło nam, że warto się nad tym zastanowić i warto to wziąć pod uwagę w rozwoju naszej energetyki. Wtedy budując strategię, która została pokazana w 2019 roku, swoją drogą bardzo dobra strategia, ponieważ jest dalej realizowana i, że tak powiem, wdrażana i jest aktualna. Strategia została oparta o filary 4E, czyli elastyczność, efektywność, energia oraz ekologia. No i między innymi w ramach tych inicjatyw energetycznych, które miały służyć obniżeniu kosztów związanych z funkcjonowaniem KGHM-u, pojawił się wątek modułowych reaktorów. I oczywiście wtedy też pojawiły się takie uwagi, no ale dlaczego wy zaczynacie pracować z technologią, która jest technologią innowacyjną i jeszcze nie jest powszechnie wdrożona, nie? No to moja odpowiedź jest taka, to rozumiem, że powinniśmy w każdej sprawie czekać, aż ona będzie powszechna na świecie i wtedy dopiero się nią zajmować i być w ogonku, tak, tego rozwoju światowego. Czyli używając porównania, to powinniśmy, jak koło zostało wynalezione, to powinniśmy czekać, aż ono się upowszechni w całym świecie i dopiero wtedy pokornie stanąć na końcu w tej kolejce i zacząć używać koła, ponieważ mamy powszechne dowody, że jednak ono funkcjonuje, nie? To jest oczywiste, że ta technologia będzie funkcjonowała w takim czy innym wymiarze, już funkcjonuje i będzie się rozwijała. Oczywiste z kilku powodów, które wtedy były dla nas bardzo istotne. Po pierwsze, niższy koszt niż budowa dużych projektów jądrowych, dlatego że to jest mniejsza moc, tak? Na przykład reaktor w technologii, którą rozpatrywaliśmy, miał 1,77 MW, można było je zestawiać w 4, 6 albo w 12, czyli multiplikować tą moc, po prostu stawiając ich więcej, nie? Jeden reaktor to są 3 duże moduły, kilkudziesięciotonowe, które składając, to po prostu mamy już gotową instalację, budowa. To jest, powiedzmy, perspektywa 2-3 lat, jak już technologia jest wyprodukowana, jest prefabrykowana. To zajmuje mniej przestrzeni również, to jest ważne, tak? Ze względu na moc, na inne rzeczy nie trzeba aż takich stref ochronnych i nie trzeba aż takiego terenu. W technologiach, w zależności od technologii nie trzeba też chłodzenia, albo jest potrzebne chłodzenie, to już w zależności od typu technologii, który się używa. W tamtej sytuacji, w której byliśmy, jedyną technologią, która uzyskała wstępną akceptację w świecie, to była technologia NuScale. Ona uzyskała wstępną akceptację nadzoru jądrowego, atomowego w Stanach Zjednoczonych, a potem uzyskała decyzję ostateczną o dopuszczeniu do użytkowania. Tak? To był chyba rok 2021, kiedy tak się stało. I to była jedyna technologia. Następne pracowały nad tym, potem uzyskiwały, ale w tamtej sytuacji to była technologia, która miała autoryzację technologiczną. I zaczęliśmy się nad nią zastanawiać, bo też, żeby była jasność, to nie tak, że podpisaliśmy umowę inwestycyjną na budowę z tym partnerem, tylko zaczęliśmy analizować użycie tego u nas i zaczęliśmy pozyskiwać wszystkie formalno-prawne pozwolenia, które dałyby nam możliwość budowy. Tylko uwaga, to się skończyło tym, że KGHM uzyskał decyzję ostateczną o dopuszczeniu technologicznym SMR, która jest podstawą do tego, że ubiega się o pozwolenie na budowę, czyli byliśmy bardzo zaawansowani, ale na kilka różnych technologii, różnych firm i koncernów. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzieliśmy do końca w tym wyścigu, która z nich najszybciej osiągnie dojrzałość. Tak? Więc postanowiliśmy się zdywersyfikować w taki sposób, że różne technologie można zastosować w zależności od tego, jak ta sytuacja się najzwyczajniej w świecie rozwinie. Zresztą to była z perspektywy czasu słuszna decyzja. I teraz w tej chwili jakby nikt nie kwestionuje tego, czy SMR-y to jest technologia innowacyjna, obarczona wysokim ryzykiem, trudna i tak dalej. Wiecie Państwo dlaczego? No bo w tamtym roku wielkie firmy technologiczne takie jak Google czy Meta ogłosiły, że korzystają z budowy, że tak powiem, SMR-ów, przejmują spółki, robią JV po to, żeby siebie zasilić energetycznie w kontekście projektów rozwojowych, które mają, tak? Więc jakby to, co my zrobiliśmy w roku tam powiedzmy 2020 na poziomie prac studialnych, co tam wtedy budziło wątpliwości, właściwie teraz już nie budzi wątpliwości, bo jest to temat jakby powszechnie w świecie znany, rozpoznawalny i najwięksi konsumenci energii i firmy technologiczne zdecydowały się na rozwój swojej energetyki w oparciu o takie rozwiązania.
Zresztą jak duży to jest problem w tym sektorze sztucznej inteligencji, nowych technologii, jeśli chodzi o energię, niskoemisyjną podkreślam, bo te firmy nie chcą kupować energii brudnej, one chcą mieć energię bez emisji CO2 albo z ograniczoną emisją CO2. To jest sytuacja, w której w Pensylwanii odpalono elektrownię jądrową, która była wprowadzona też w stan current maintenance, po prostu ją wygaszono, ale można było ją odpalić, po to, żeby zasilić projekty Microsofta, które tam gdzieś w okolicy się będzie budować. Nie? Więc jakby dużo rzeczy tego typu się dzieje w świecie i na to też trzeba patrzeć. No, łącznie z tym, że przedstawiciele firm technologicznych publicznie, to już trochę z innej działki, uprawiają spowiedź i mówią o tym, że byli zmuszani na przykład do propagowania ideologii woke, jak ostatnio pan Zuckerberg w wywiadzie w Stanach i on to chce jednak z panem Trumpem budować demokrację i zmienia swoje algorytmy. I te algorytmy są w tej chwili zmieniane, dopuszczając różne rzeczy, których w Stanach Zjednoczonych oczywiście tak, ale to jest pytanie, to już inna dyskusja, pewnie na innym forum, jak to wpłynie też na naszą sytuację w Europie, bo tam to jest absolutny pivot, nie? Bo jeśli firmy technologiczne dokonują tej zmiany, to również zmienia się percepcja społeczna, bo duża część ludzi buduje tą percepcję społeczną w oparciu o media społecznościowe. Patrząc jeszcze na atuty tych technologii, to oprócz niższej koszty inwestycji, szybkiego czasu budowy, mniejszego, że tak powiem, terenu, którym trzeba dysponować, dla nas atutem było to, że mogliśmy sobie to postawić obok nas, gdzieś w perspektywie takiej, żeby to zasilało nasze instalacje, systemy i żeby w masowej skali nie korzystać z przesyłu zewnętrznego. Oczywiście to nie jest tak, że da się nie korzystać w ogóle, ale w części się da i można to ograniczać, czyli na takim trochę bezpośrednim, sztywnym połączeniu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wpuścimy to w sieć, będziemy musieli jako przemysł ponosić opłaty. Wtedy musieliśmy, bo teraz trochę to się pozmieniało, opłaty przesyłowe. I dla firmy takiej jak nasza, to właściwie byłoby drugie tyle, co koszt produkcji. Nie? Więc to ograniczałoby nam opłacalność, powiedzmy, biznesową takiego projektu. Przy symulacjach, które mieliśmy, które później zostały trochę zmodyfikowane, to koszt wytworzenia energii z tego modułowego reaktora jądrowego był oczywiście radykalnie niższy niż z węgla i trochę, może nie tyle trochę, ale mniej, to była mniejsza różnica w porównaniu z niektórymi technologiami czystymi, takimi na przykład jak technologia wiatrowa. Czyli też była konkurencyjna w stosunku do technologii wiatrowej, ale technologia wiatrowa dla nas nie była alternatywą ze względu na nieliniową charakterystykę dostawy tego prądu, czyli czasami pracuje, czasami nie pracuje. Zresztą te problemy, które teraz i mają Niemcy i mamy my czasami i inne kraje jak Wielka Brytania, no wynika z zbyt dużego nasycenia zielonymi źródłami, a zrezygnowaniem z pracy w podstawie, czyli zamknięciem na przykład w Wielkiej Brytanii elektrowni węglowych, a nie zastąpieniem jeszcze ich w pełnej skali elektrowniami gazowymi. Tak? To jeśli chodzi już taką zasadę i powiedzmy zjawiska, które występują. W kontekście tej technologii prekursorskiej jeszcze, nie? I tego zarzutu, który się wtedy pojawiał, to ja postarałem się Państwu wytłumaczyć, no, jak można do niego podchodzić. To znaczy każdy, kto zaczyna pierwszy, może mieć i oprzeć się, że tak powiem, musi się opierać krytyce związanej z tym zarzutem. Ale my nie mamy jako gospodarka innych możliwości, jak być pierwsi w wielu sprawach, takich jak technologie energetyczne, inne technologie innowacyjne, które optymalizują nasze koszty, bo na tym polega rozwój gospodarczy. To znaczy, jeśli nie jesteś pierwszy, nie sięgasz jako pierwszy, nie korzystasz z renty pierwszeństwa związanej z wdrożeniem tej technologii, albo też nie uczestniczysz w komercjalizacji związanej z tą technologią, bo na przykład w kontekście SMR-ów, jeśli bylibyśmy jednym z pierwszych krajów, w którym zbudowalibyśmy SMR-y, drugi kraj to była Rumunia i oni dalej ten projekt kontynuują, to w oparciu o tą technologię, to uczestniczylibyśmy też w potencjalnej komercjalizacji. To znaczy jakaś część firm, które wokół tego mogłyby pracować, byłyby w stanie po prostu budować następne projekty i to jest bardzo ważne. W Polsce mamy pewien potencjał takich projektów. Mówimy tutaj o projektach, o firmach, które są związane z instalacjami wysokociśnieniowymi,
orurowaniem, elementami konstrukcji i tak dalej. Zresztą w Polsce też są firmy, które pracują na rzecz tego sektora już w świecie, dla na przykład firm francuskich, więc to też nie jest tak, że my nie jesteśmy w tym sektorze. A będąc jednymi z pierwszych, moglibyśmy być w większej skali i uczestniczyć w tym, więc oczywiście, że prekursorstwo ma swoje ryzyka, ale ma również więcej korzyści i więcej potencjalnych pozytywnych wpływów dla rozwoju gospodarczego niż ryzyk. Ale z ryzykami też trzeba się pogodzić. Temat związany jeszcze z pewnymi mitami, które funkcjonują wokół tych technologii, to jest taki wątek, który się często pojawia, że szczególnie w takiej publicystyce, mniej w dyskusji specjalistycznej, że reaktor można postawić, że tak powiem, w każdej gminie, tak? No nie da się, tak? To znaczy nie da się reaktora postawić w każdej gminie. Mówimy o modułowym reaktorze z bardzo prostej przyczyny. Jest to biznes regulowany, koncesjonowany międzynarodowo i trochę niebezpieczny, no bo jednak tam ten uran w środku siedzi, tak? I ten uran może być do różnych celów używany, więc dostęp do uranu jest czymś ściśle kontrolowanym w kontekście całego świata, więc trudno, żeby kraj, który nie ma większych doświadczeń w energetyce jądrowej i są to jego prekursorskie projekty, miał możliwość upowszechnienia tej technologii, powiedzmy, w takich setkach takich reaktorów. Nie? Zresztą najpierw musi powstać 1, 2, 3, żeby móc dalej decydować, czy to jest bardziej możliwe do upowszechnienia i do rozpowszechnienia. I to nie tak, że my byśmy mogli nawet o tym zdecydować w kontekście tego, że tak możemy zrobić, ponieważ prawo atomowe to jest Międzynarodowa Agencja Atomistyki w Wiedniu. To są kraje, które są od dawna, to jest pewien klub, no i to one decydują o tym, a nie kraje narodowe, bo jeśli kraj narodowy miałby ochotę, to na przykład postawić sobie reaktor w każdej gminie i nawet takie prawo by uchwalił, to nie dostanie uranu albo nie dostanie czegoś innego, co jest mu potrzebne po to, żeby go, że tak powiem, doprowadzić do porządku i do rozsądku. No niestety na tym polega geopolityka i na tym polegają pewne procesy. I też trzeba mieć świadomość tego, że my nie jesteśmy w pełni 100% autonomiczni w każdej sprawie, bo taki jest świat, szczególnie w sprawie atomu. I w kontekście uranu tutaj się jeszcze pojawiała taka sprawa i taki wątek, no ale skąd ten uran będziecie brać? Po pierwsze, oczywiście pojawiają się pewne zaburzenia związane z tym, żeby ten uran pozyskać, szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Przewaga SMR-ów nad standardową technologią jądrową jest taką, że nie trzeba tego wymieniać tak często jak w dużych reaktorach, bo w niektórych technologiach SMR-owych wystarczy raz na 2 lata. Tak? W tych dużych reaktorach to jest rok, czasami 2 razy do roku. Są oczywiście technologie, gdzie trzeba uran wymieniać codziennie. Tak? Na przykład to jest tak zwana technologia ciężkiej wody. To jest technologia kanadyjska CANDU, która nie wiem, czy Państwo wiecie, ale z powodzeniem od czasów pana Ceausescu funkcjonuje w Rumunii. I Rumunii daje 30% zapotrzebowania na energię. Tak? A Rumuni mają dostęp do swojego uranu, który nie jest wzbogacony, a w technologii, bo jest zubożony, ale w technologii CANDU właśnie takiego uranu potrzeba. To znaczy nie potrzeba tam wzbogaconego uranu, więc są w jakiejś części też samowystarczalni w tej sprawie. Tylko muszą częściej po prostu tam obsługowo wymieniać ten wkład do tej elektrowni. Więc też w kontekście ograniczonej podaży uranu te SMR-y mają pewne atuty związane właśnie z tym, że aż tak dużo tego uranu nie potrzebują. I to jest myślę, ważna sprawa regulacyjna związana z powszechnością tej technologii. Bo ta technologia co do istoty jest bardziej dla przemysłu energochłonnego niż do tego, żeby zbudować ich setki w Polsce. Również z powodu konieczności radykalnej przebudowy sieci odbiorczej i sieci przesyłowej. Obecnie, żeby sieć przesyłową dostosować do tych wolumenów energii zielonej, które się próbuje podłączyć do, że tak powiem, systemu i które są podłączone, potrzebne są wydatki rzędu 30 miliardów złotych. Tak?
I to jest plan inwestycyjny mniej więcej na 10 lat. I to można zrobić i to jest do zrobienia. Tylko nie ma tylu firm, które są w stanie to w tym czasie wybudować w Polsce. Trzeba było się posiłkować firmami wykonawczymi spoza Polski, żeby ten budżet w szybkim czasie spożytkować. Powiedzmy, to naszą sytuację radykalnie poprawi, jeśli chodzi o możliwość przesyłu energii i równoważenie powiedzmy tego bilansu energetycznego w Polsce. Bo obecnie już Państwo wiecie o tym doskonale, że mamy problemy tego typu, że ludzie, którzy podpisali tą fotowoltaikę i zbudowali swoje małe tam mikroinstalacje, niestety w wielu miejscach ze względu na brak możliwości odbioru, szczególnie w lato, gdy tej produkcji jest bardzo dużo, tej zielonej energii, po prostu płaczą, ponieważ miało być to odebrane, a nie jest odbierane nawet w 40-30%, dlatego że sieć tego nie wytrzymuje i arbitralnie odbiorca po prostu ogranicza odbiór tej fotowoltaiki. Nie? I to jest główny problem, który w tej chwili nam ogranicza dostęp do tego, żeby podłączać coraz więcej zielonych źródeł i jest to istotne ograniczenie. Podobnie jest z powszechnością technologii SMR-owej. Gdyby ona była powszechna, nasza sieć musiałaby, oprócz tego, że ktoś musiałby nam na to pozwolić, czyli klub atomowej, zmienić się regulacje musiałyby, to musielibyśmy radykalnie przebudować sieci przesyłowe. I dlatego uważam, że jest technologia dla energochłonnych, bo budowa takiego reaktora obok dużej huty, obok dużego miejsca poboru, w perspektywie tam odległości 5-kilometrowej, 10, nawet 20, to nie jest problem, można tę energię przesłać. I to powoduje samowystarczalność energetyczną i radykalną poprawę konkurencyjności takiego przemysłu energochłonnego. Jeśli tego nie zrobimy w jakiś sposób, to znaczy nie przebudujemy naszego systemu energetycznego w taki sposób, że albo regulacyjnie ta cena będzie niższa, albo te firmy wybudują własne źródła, jeśli nie atom, to gaz, jeśli ten gaz nie będzie karany za jego użycie. To, co uważam, że jeśli będzie karany, jest sytuacją, która wiele rzeczy widziałem nieracjonalnych, ale to już jest taki koniec, tak, w sensie racjonalności, bo nawet jeśli Państwo popatrzą na te zapowiedzi, ten sektor gazowy też trochę znam ze względu na pracę w Gaz-Systemie i próbę budowania huba gazowego w Polsce związanego z importem też gazu do innych krajów sąsiadujących. Zresztą tak jak teraz trochę wchodząc na ten temat, pan Fico, premier Słowacji mówi, że on nie ma gazu i tak dalej, to ten gaz był proponowany i przez Polskę, i przez połączenie, gdzie możemy przesłać 5 miliardów metrów sześciennych, czyli właściwie to, co Słowacji brakuje. Można ten gaz podać przez Baltic Pipe, przesłać do Słowacji, ewentualnie wzmocnić ruchy na statkach, które przywożą gaz do nas. Jest gazoport za naszych czasów rozbudowany, teraz jest otwierany o właściwie następne 50% więcej mocy. W związku z tym Słowację można spokojnie zasilić przez Polskę i można było to zrobić, bo takie propozycje były. Więc to jest raczej takie pohukowanie polityczne niż można powiedzieć realne, bo ta sprawa była i jest cały czas do załatwienia na poziomie realnej możliwości przesyłu. Zresztą jak nie od nas, to z południa przez Węgry i z Turcji, tak? Ale to jakby abstrahuję od tego głównego wątku trochę, żeby też ten kontekst prowadzić. Czyli temat gazowy, jeśli ktoś mówi, że w 2030 nie będzie można instalować piecyków i dalej korzystać z nowych przyłączy, jest to niemożliwe. To znaczy w naszej strefie klimatycznej bez gazu to się po prostu nie obejdzie. To zarówno jeśli chodzi o generowanie prądu, jak i przede wszystkim ogrzewanie domów. Bo jeśli nie gaz, to co? Macie Państwo jakiś pomysł? No jeśli nie biomasa, jeśli nie węgiel, tak, no to rozumiem pompy ciepła, tak? No ale pompy ciepła wymagałyby tego, żeby większość starych domów, a to jest niestety 70% domów w Polsce, szczególnie ludzi mniej majętnych, emerytów, którzy kiedyś te domy budowali, potem trudno już je utrzymać, rozbudować, właściwie wypatroszyć i zbudować od nowa, bo to wymaga położenia instalacji podłogowych, nowych okien, izolacji dachów, izolacji elewacji, znacznie lepsze niż ta, która została zrobiona. To są generalne, potężne remonty, żeby można było zastosować pompę ciepła, a w dodatku do tego trzeba byłoby dołożyć do każdego domu 10 kV fotowoltaiki, która by była odbierana przez sieć. Bo jeśli nawet ten dom będzie idealnie wyizolowany, to bez fotowoltaiki odbieranej przez sieć i przez płacenie tych rachunków, które są, jest to absolutnie znacznie droższe niż gazowe ogrzewanie. Więc my nie damy rady ekonomicznie w Europie tego zrobić. Dlatego uważam, że te pochukiwania staną się nieaktualne, tak na poziomie już gospodarczym, rynkowym. Również, że Niemcy absolutnie inwestują w źródła gazowe w tej chwili w pełnej skali, czy nie będą siebie karać. Bo raz to już uczyniły w kontekście energetyki jądrowej. Wydaje się, że ta mądrość wróciła i nie wydaje mi się, żeby miałoby się w tej sprawie dziać to, co jest jakby zapowiedziane.
Zresztą podobnie było w Stanach Zjednoczonych, bo za czasów Bidena wiele stanów zakazało montażu gazu jako czynnika ogrzewającego domy. Na przykład w stanie Nowy Jork tak było. To zostało w trakcie zmienione, bo okazało się, że nie ma innej opcji, żeby to robić w sposób, który daje możliwość ludziom zapłacenia za to i zapłacenia comiesięcznych rachunków. Gaz w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, żeby też Państwu pokazać ten kontekst konkurencyjności. Jak myślicie, jak mocno jest tańszy niż w Europie? 2 razy, 3 razy, 4 razy. Tak? Jest 4 razy tańszy niż w Europie. Energia elektryczna jest 2 razy tańsza niż w Europie. Zresztą nie bez kozery Stany Zjednoczone produkują 40% swojej energii elektrycznej z gazu. Znaczy dlatego, że mają po prostu tani gaz. Tak? Zresztą my ten gaz importujemy do Polski, do Europy statkami i używamy też tego gazu, bo to jest coś, co zastąpiło nam dostawy z Rosji, całe szczęście. I teraz tak już w kontekście całej konkurencyjności, trochę zmierzając do końca tego naszego przemysłu, takich firm jak KGHM, które też, żeby była jasność, co do istoty są potrzebne bardzo i coraz bardziej. Wiecie dlaczego? Ponieważ produkują coś, co jest głównym czynnikiem transformacji zielonej energetycznej, czyli miedź. Tak? Miedź i jej zasoby są ograniczone w świecie. Nie jest tak, że można w nieskończoność ją wydobywać. Zwiększone zapotrzebowanie na miedź, które też widać to na cenie, bo ponieważ jakby ta cena jest całkiem sensowna, z tego powodu, że jest duży popyt, wynika z tego, że w każdej turbinie silnikowej, w każdej turbinie elektrycznej, w każdym samochodzie elektrycznym, w każdej turbinie wiatrowej jest po prostu potrzebna miedź. Jest bardzo dużo jej potrzebne, bo w samochodzie elektrycznym to jest około 250-300 kg. Kable, wirniki, inne rzeczy. W takiej turbinie wiatrowej to jest kilka ton. Nie? Więc jakby potrzeby się zwiększają. W związku z tym jest to jeden ze składników koniecznych do transformacji energetycznej. Czyli żeby tą miedź produkować konkurencyjnie i żeby nas to nie zabijało, najzwyczajniej w świecie i w ogóle, żeby to polskiego przemysłu nie zabijało, potrzebujemy taniej energii. I taniej energii, która nie jest związana tylko z tym, że wybudujemy jeden projekt atomowy, ale wybudujemy go w coraz dłuższej perspektywie, bo tak patrząc realnie w obecnej sytuacji, to 2043 to jest coś, co może być realne, jeśli chodzi o pierwszy reaktor, a do tej pory trzeba przetrwać, tak? Czyli trzeba mieć konkurencyjny przemysł, konkurencyjną gospodarkę, nie stracić tych pieniędzy, które mogą do nas przyjść, ale też nie zwiększyć bezrobocia, bo utrata konkurencyjności przemysłu to jest potencjalnie coraz większe bezrobocie i utrata miejsc pracy. Tak? No to też o to się bijemy, oprócz tego, że chodzi o podtrzymanie siły nabywczej w postaci tego, że te firmy płacą podatki, ludziom płacą pensje, ludzie kupują i to wpływa pozytywnie na rozwój gospodarczy. Więc ja ryzykuję stwierdzenie, że nie tylko SMR-y, ale w ogóle szeroko bardziej rozumiane bezpieczeństwo energetyczne jest teraz po prostu polską racją stanu. Tak? I nie jest to sprawa tylko i wyłącznie tego, że mamy dostawy, czyli bezpieczeństwo rozumiane, że mamy dostawy. To też jest ważne. Tak? I to już powiedzmy, że dajemy sobie z tym radę. Ale bezpieczeństwo energetyczne w wydaniu narodowym to jest również to, żeby cena energii była jak najniższa, tak? Żeby ona była dostępna dla Kowalskiego, ale dla biznesu. W tej chwili rachunki dla Kowalskiego, można powiedzieć, są kompensowane dopłatami i to Państwo widzą, że jest trochę drożej, ale są dopłaty. W nieskończoność tego też się nie da kompensować, bo budżet tego nie uciągnie, więc one też będą urealnione, ale osoby fizyczne jeszcze tego tak nie odczuwają. Przemysł to odczuwa bezpośrednio, bo tych kompensacji nie ma i przemysł na tym traci. Tego jeszcze nie widać, bo przemysł to przemysł, firmy usługowe, mniejsze piekarnie i tak dalej, to nie wszyscy obywatele, ale ci wszyscy obywatele to czują w cenach produktów, a za chwilę mogą to poczuć w tym, że ta dekoniunktura, ograniczenia produkcji, relokacje, brak nowych inwestycji wpłyną również na redukowanie pensji i na rynek pracy w sposób bardzo radykalny. Także podsumowując, zarówno SMR-y, jak i wszystkie inne inicjatywy regulacyjne, uzdrawiające polski system energetyczny, inwestycje, które polepszą efektywność i powodują niższą cenę, to jest po prostu polska racja stanu i racja polskiego rozwoju gospodarczego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za ten bardzo ważne, ciekawe, ale przede wszystkim ważne słowa. Bezpieczeństwo energetyczne jako polska racja stanu, no rzeczywiście one-liner naszej konferencji idealny, także proszę go zapamiętać i wrócić do nas za 5 minut, bo pan profesor Krysiak już w blokach startowych.